Prosimy o najśpieszniejsze wysłanie możliwie największych posiłków. Prosił kapitan Mączyński. Prośba dotarła do władz w Warszawie. Odsiecz. Obrona Lwowa w 1918 roku. Pomoc dla Lwowa organizowana w pierwszej połowie listopada 1918 roku była chaotyczna. Dopiero powołanie na stanowisko dowódcy naczelnego dowództwa wojsk polskich w Galicji Wschodniej, potocznie zwanego Armią Wschód, generała Tadeusza Rozwadowskiego, usprawniło organizowanie polskiej pomocy miastu. Główny wysiłek na rzecz pomocy broniącemu się miastu podejmował Kraków. Rozwadowski nakazał generałowi Bolesławowi Roi odbicie Przemyśla z rąk Ukraińców. Do Przemyśla skierowano około 400 żołnierzy formowanego w Krakowie 5 Pułku Piechoty, składającego się z dawnych legionistów, którzy byli dowodzeni przez majora Juliana Stachiewicza. Wspierani przez pociąg pancerny śmiałym atakiem zajęli miasto 12 listopada. Komendę nad siłami polskimi w Przemyślu objął podpułkownik Michał Karaszewicz-Tokarzewski. Pomoc dla Lwowa wyruszyła z Przemyśla 19 listopada. Grupa liczyła ponad 1300 żołnierzy i 8 dział. Tokarzewski, naciągając nieprecyzyjne rozkazy, sam zorganizował odsiecz. Pomysł przewiezienia wojska pociągami przez wrogie terytorium był nie tyle śmiały, ile ryzykowny. Na silny opór Polacy natrafili jednak tylko w Sądowej Wiszni, którą trzeba było zdobywać przez kilka godzin. 20 listopada wieczorem, po godzinach podróży, pierwszy pociąg z żołnierzami 5 Pułku wjechał na lwowski dworzec. Dowództwo ukraińskie wyraźnie zlekceważyło przeciwnika. Najpierw nie wysadzając mostów na Sanie w Przemyślu i dopuszczając skutek tego do jego zdobycia, jak i później obsadzając bardzo niedbale, mimo posiadania dużych sił na tym odcinku, ponad 1000 żołnierzy, linię kolejową Przemyśl-Lwów, nie niszcząc również mostów na tej trasie. Karaszewicz-Tokarzewski zaraz udał się na naradę do Naczelnej Komendy Obrony Lwowa. Przejął komendę nad połączonymi wojskami. Uzgodniono uderzenia rankiem następnego dnia, gdy upływał termin zawieszenia broni. Oficerowie zaplanowali atak wyzwalający miasto z rąk ukraińskich, który przewidywał prowadzenie uderzeń oskrzydlających od północy i południa. Natarcie miały wesprzeć 3 pociągi pancerne oraz lwowskie lotnictwo. Zgrupowanie północne, 400 żołnierzy, pluton kawalerii, 4 działa, 2 pociągi pancerne, pod wodzą porucznika Waleriana Sikorskiego miało nacierać z Kleparowa na Podzamcze i wyprzeć Ukraińców z Wysokiego Zamku. Zgrupowanie południowe, 1600 żołnierzy, szwadron kawalerii, 4 działa i pociąg pancerny kapitana Boruty Spiechowicza miało opanować Górę Jacka, Pochulankę i Łyczaków. Aby odwrócić uwagę przeciwnika, oddziały lwowskie 2 i 3 odcinka miały pozorować ataki na centrum miasta i cytadelę. Atak nastąpił o godzinie 6 i mimo zaskoczenia atakiem Ukraińcy stawili zacięty opór. Zgrupowanie południowe obeszło wrogie stanowiska i zaatakowało Pochulankę, zmuszając Ukraińców do odwrotu. Potem zajęło dworzec łyczakowski, ale nie zdołało opanować Góry Jacka. Znacznie gorzej poszło Sikorskiemu. Pociąg pancerny utknął pod stacją Podzamcze, a natarcie piechoty zostało zatrzymane na Zamarstynowie. Ukraińcy zaciekle kontratakowali, spychając Polaków na pozycje wyjściowe.
Spore straty poniósł oddział kapitana Tatara Trześniowskiego, który wbrew rozkazowi zaatakował cytadelę. Mimo to wieść o polskich posiłkach i impet ofensywy podkopały morale ukraińskiego dowództwa, które zarządziło ewakuację z miasta nocą z 21 na 22 listopada. W chwili wydania przez pułkownika Chnata Stefanowa rozkazu wycofania się z miasta, oddziały ukraińskiej Armii Halickiej obsadzały ratusz, Wysoki Zamek, Górę Jacka, Namiestnictwo, Narodny Dім, Cytadelę, Koszary Ferdynanda i dzielnicę Żółkiewską. Aby zdezorientować Polaków, kilku grupom nakazano pozorowany atak. Manewr się powiódł i Ukraińcy nocą sprawnie wycofali się na Kurowice. W obawie przed okrążeniem, po całodobowych walkach Ukraińcy wreszcie opuścili miasto. Gdy Polacy spostrzegli, że przeciwnik ustępuje, ruszyli za nim. Nad ranem 22 listopada opór stawiały jeszcze nieliczne oddziały ukraińskie, które wkrótce zostały rozbrojone. Do śródmieścia wkroczył oddział porucznika Abrahama i zatknął na ratuszu biało-czerwoną chorągiew. Lwów był wolny od ukraińskich wojsk. Wreszcie Polski. Stan bojowy jednostek ukraińskich opuszczających miasto liczył 120 oficerów i 3185 żołnierzy. Oddziały polskie liczyły wówczas około 6700 żołnierzy, w tym 1374 uczniów szkół powszechnych, średnich oraz studentów. Zginęło lub zmarło od ran 439 żołnierzy i członków wojskowej służby sanitarnej, w tym 12 kobiet. 120 poległych było uczniami. Wśród cywilnych mieszkańców Lwowa, według sprawozdania policji, zmarło gwałtowną śmiercią lub od ran 120 osób. Po wyjściu z Lwowa oddziały ukraińskie otoczyły miasto. Naczelna komenda Armii Halickiej ulokowała się w Kurowicach, 25 km na wschód od Lwowa. Oddziały ukraińskie zostały zorganizowane w 3 bojowe grupy: Schid, Stare Sioło, Nawarija. Wokół Lwowa pojawiły się okopy i umocnienia polowe. Bohaterska obrona Lwowa została doceniona przez wiele wybitnych osobistości. Ukraiński pisarz ze Stanisławowa, Jurij Andruchowicz, powiedział: w ulicznych walkach 1918 roku w Lwowie Polacy wygrali z Ukraińcami przede wszystkim dlatego, że było to ich miasto, w wymiarze konkretnym, osobistym. To były ich bramy, podwórza, zaułki. To oni znali je na pamięć. Choćby dlatego, że właśnie tam umawiali się na pierwsze randki ze swoimi pannami. Ukraińcy w znakomitej większości pochodzili ze wsi i słabo orientowali się w obcych sobie warunkach. Najtrafniejsze wydają się jednak wypowiedziane w 1923 roku słowa marszałka Francji Ferdynanda Focha. W chwili, kiedy wykreślano granice Europy, biedząc się nad pytaniem, jakie są granice Polski, Lwów wielkim głosem odpowiedział: Polska jest tutaj. Zapraszamy do subskrypcji naszego historycznego kanału. Kliknij na czarną ikonkę Pro Patria Poland Team i subskrybuj. Dziękujemy i do zobaczenia.